Witam wszystkich ponownie. Dziś zrobimy schab ze śliwkami. Pieczony, w rękawie, prosty przepis. Idealny na zimno, jak również na ciepło. Możemy go podać na zimno, krojonego w cienkie plastry na półmisku lub w grubszych plastrach na ciepło, na obiad. Będzie pysznie. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od natarcia mięsa porządnie solą oraz czosnkiem granulowanym. Możecie użyć również świeżego czosnku, wtedy około 2-3 ząbki. Ja w tym przepisie akurat wolę granulowany, ale to już jak wolicie. Z każdej strony posypujemy czosnkiem i nacieramy porządnie solą. U mnie himalajska jest troszeczkę mniej słona, ale daję jej odrobinę więcej. Schab odstawiam na około 2-3 godziny. Niech sobie przejdzie smakiem. Mięso postało już 3 godziny. Przeszło sobie smakiem czosnku i soli. Możemy teraz robić dalej. Muszę rozkroić schab w środku. Potrzebujemy ostrego noża, dosyć szerokiego, żeby zrobić w miarę duże nacięcie w środku, tak żeby zmieściło nam się śliwki. Z jednej strony do połowy i z drugiej do połowy. Musimy naciąć tak, żeby te nacięcia w środku nam się połączyły. Łyżką drewnianą sprawdzam, czy jest szczelina na wylot. Teraz śliwki. Śliwki suszone, fajnie jak są mięciutkie i jędrne. Tych śliwek około 300 gramów będziemy potrzebować do tego przepisu. Nawet 250 wystarczy. Musimy mocno nadziać nasz schab. Ile się zmieści do środka, upychamy w miejsce, które zrobiliśmy nożem. Pomagajcie sobie jeszcze drewnianą łyżką, żeby dopchać je do środka, żeby wszędzie było ich pełno. Z obu stron. Ja mój schab dodatkowo obwiążę sznurkiem, żeby miał równy kształt dookoła, ale niekoniecznie musicie to robić. To już jak wolicie. Schab zasznurowany. Na patelnię odrobina oleju. I jak się rozgrzeje, wstawiamy nasz schab. Obsmażamy z każdej strony dosłownie chwilę, żeby mięso się ścięło, a on lekko zrumienił. Następnie do rękawa do pieczenia, który zawiązałam z jednej strony, wstawiamy schab z patelni. Uważajcie tylko, żeby się nie poparzyć. Wkładam do niego również jeszcze kilka suszonych śliwek. I zawiązuję z drugiej strony. Schab wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i będę piekła około 1 godzinę. Po godzinie schab jest już upieczony. Studzimy jeszcze w rękawie, nie otwierając. Ostudzony przekładamy do pojemnika i wstawiamy do lodówki, żeby całkowicie stężał. Możemy również podawać go bezpośrednio, jeszcze ciepły, na obiad, ale to już jak wolicie. Ja zazwyczaj piekę na półmisek. I po kilku godzinach w lodówce kroję go po prostu w cienkie plastry. Sos, który powstał podczas pieczenia, miksuję z kilkoma suszonymi śliwkami i podaję do pieczeni. Może to być na ciepło lub na zimno. Usuwamy sznurek i możemy kroić. Możecie podać w plastrach z ciepłym sosem lub zimnym. Ja podaję mój schab na półmisku na przestudzonym sosie śliwkowym. Czyli sos spod pieczenia mięsa plus zmiksowane śliwki, które piekły się razem ze schabem.
Spróbujcie takiego pomysłu na mięso. Jest naprawdę pyszne, jeśli lubicie połączenie ze słodkim. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty. Do usłyszenia!